Cześć moi mili, witam Was na kanale Tank Models TV. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Mamy kolejny unboxing. Zostaję nadal w klimatach Pacyfiku, lotnictwa japońskiego i dzisiaj Wam chcę zaprezentować następcę Nakajimy Kate, a mianowicie zaprezentuję Wam Nakajimę B6N Tenzen. Tak, jest to przepak od firmy Fujimi, wydany przez firmę Hobby 2000. Zapraszam Was. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Zanim przejdziemy do rysu historycznego, chciałbym Wam zaprezentować pudełko modelu Nakajima B6N Tenzan w kodzie alianckim JIL, modelu od firmy Fujimi w skali 1,72 z roku 1983, który został wznowiony przez polską firmę Hobby 2000. Teraz zapraszam Was na rys historyczny. W 1940 roku w bitwie pod Midway, a wcześniej w bitwie na Morzu Koralowym i wielu innych operacjach, w tym Pearl Harbor, samolot Nakajima B5N, oczywiście pod kodem alianckim Kate, okazał się skutecznym bombowcem torpedowym i bombowym pierwszej linii cesarskiej marynarki wojennej. Jednak jego pierwotna koncepcja powstała w 1936 roku pod kierownictwem Katsuji Nakamury, bardzo nowoczesny na swoje czasy, w 1941 roku był już przestarzały. Ponieważ jego pierwsze ograniczenia pojawiły się w 1938 roku nad Chinami, w grudniu 1939 roku wydano specyfikację marynarki wojennej dla firmy Nakajima i dotyczyła morskiego samolotu szturmowego 14 Shi, zdolnego do przenoszenia tego samego ładunku jak B5N i takiej samej trzyosobowej załogi o całkowicie metalowej konstrukcji, ale tym razem rozwijającego prędkość maksymalnie 250 węzłów, czyli 460 km na godzinę, prędkości przelotowej 200 węzłów, czyli 370 km na godzinę i zasięgu 1000 mil morskich, czyli 1900 km, ze standardowym ładunkiem bombowym 800 kg i uwaga, zasięgu 2072 mil morskich, czyli 3837 km w warunkach bez uzbrojenia. Krótko mówiąc, Nakajima B6N Tenzan Niebiańska Góra miał być nowym standardowym pokładowym bombowcem torpedowym, ale z powodu przedłużającego się procesu rozwoju wszedł do służby dopiero w sierpniu 1943 roku, a niedobór doświadczonych pilotów w połączeniu z przewagą powietrzną USA sprawił, że nigdy nie był w stanie w pełni wykazać swojego potencjału bojowego, mimo że był znacznie lepszy od Kate. Po dostarczeniu zaledwie 133 egzemplarzy modelu B6N1 w lipcu 1943 roku japońskie Ministerstwo Uzbrojenia dążyło do ujednolicenia standardów. Nakazało firmie Nakajima zaprzestanie produkcji silnika Mamoru 11 i wymusiło przyjęcie nowego 18-cylindrowego silnika Nakajima Homar o mocy 1850 koni mechanicznych lub w międzyczasie już dostępnego silnika Mitsubishi Mk4 Kasei 25 wybranego przez marynarkę wojenną w 1940 roku. Zaletą było to, że silnik Mamoru 11 i Kasei 25 były podobnej wielkości. Jedyne różnice polegały na przedłużeniu nosa w celu utrzymania środka ciężkości oraz niewielkich zmianach, takich jak chłodnica oleju, wlotu powietrza w osłonie silnika. Tak więc pod koniec 1943 roku ogromna większość bombowców torpedowych nadal stanowiły czcigodne B5N2, które służyły aż do 1945 roku.
Wraz z pojawieniem się nowego silnika pojawiły się również pierwsze problemy. Na przykład, aby przeciwdziałać momentowi obrotowemu, zdecydowano się zastosować mniejsze śmigło o średnicy 3,40 m, ale nadal czterołopatowe. Miał on być połączony z mniejszym kołpakiem, co pozwoliło na pewne redukcje masy, zwłaszcza dzięki zamontowanemu na stałe kołu ogonowymi w pozycji opuszczonej. Obie początkowe pojedyncze rury wydechowe zostały zastąpione serią mniejszych. Pozwoliło to na zmniejszenie odblasków w nocy i przyczyniło się do niewielkiego wzrostu ciągu do przodu. W rezultacie zatwierdzono produkcję największej serii samolotów Tenzan Model 12 B6N2. Produkcja rozpoczęła się jesienią 1943 roku i uwaga, co trzeci samolot był wyposażony w radar powietrze-ziemia Shiki Typ 3. Dość nowatorski dodatek w imperialnej marynarce przeznaczony do walk nocnych lub ataków przy słabej widoczności. Utrzymując łączność radiową, eskadry trzech samolotów polegały na danych radarowych dowódcy eskadry, który kierował lotem. Jeżeli chodzi o uzbrojenie Tenzana, to B6N przenosił pojedynczą torpedę o masie 800 kg lub 800 kg bomb. Przy czym standardowym wyposażeniem pod koniec wojny była pojedyncza bomba o masie 800 kg lub 500 kg albo dwie o masie 250 kg. Pierwszymi jednostkami, które przyjęły nowe samoloty na początku 1944 roku na swoje uzbrojenie, były 601 Korpus, w drugiej połowie tego samego roku B6N pojawiły się w 582 Kokutaj, stacjonującym w Rabaul w Papui Nowej Gwinei, w północnej części wyspy Nowa Brytania na półwyspie Gazelle. Jeżeli chodzi o pokładowe uzbrojenie, B6N składał się z jednego karabinu maszynowego typu 92 kalibru 7,7 mm umieszczonego w tylnej kabinie, później podwójnego i jeszcze później pojedynczy 13 mm w modelu B6N2 oraz jednego karabinu maszynowego typu 92 kalibru 7,7 strzelającego przez tunel brzuszny. Po raz pierwszy samoloty zostały użyte bojowo podczas walk o Marianę w 1944 roku. Nie był to udany debiut. Z 68 użytych bojowo samolotów 60 zostało zestrzelonych. Podczas bitwy o Mariany wykorzystano również niewielką liczbę B6N wyposażonych w radar. Naprowadzały one japońskie samoloty pokładowe na wykrytą flotę przeciwnika. Czas wielkich formacji samolotów torpedowych atakującą amerykańską flotę odeszły jednak w zapomnienie. Pod koniec wojny samoloty pojawiły się jeszcze w 131, 551 i 903 Kokutai. Ocalał tylko jeden samolot, który znajduje się w jednym z amerykańskich muzeów. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Was. Przechodzę teraz do unboxingu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. Powitanie było, rys historyczny był. No to w takim razie pozostaje tylko i wyłącznie zaprezentować unboxing, czyli model Nakajima B6N2, model 12 w kodzie alianckim JIL, a jeżeli chodzi o nazwę japońską, Tenzan, czy dokładnie tak się wymawia tą nazwę, ciężko mi jest powiedzieć, jeżeli tak, poprawcie. Jest to model wydany przez polską firmę Hobby 2000 pod numerem katalogowym 72016. Tak prezentuje się artbox. Powiem Wam, że odpowiada mi ten artbox, nie ma najmniejszego problemu. Gorzej jakby leciał na pustym tle nieba. A tak prezentuje, widzimy po prostu model samolotu. I teraz posłuchajcie.
Tu mamy wszystko, bo jedna rzecz jest, firma Hobby Boss wydaje przepaki, czyli po prostu sprzedaje modele innych firm we własnych pudełkach z własnymi kalkomaniami i samymi instrukcjami, więc jest to tak naprawdę pełen przepak, są tylko nie są tylko ramki. Teraz co dalej mamy? Mamy tutaj krótki rys taki, zarys Gilla właśnie, czyli aliancka nazwa Tenzana. Nie ma nic w języku polskim. Z drugiej strony model plastikowy do sklejenia zawiera części i tak dalej. Model dla kolekcjonerów w wieku od 14 lat. No i mamy tutaj tak, Hobby 2000, Made in Japan, no i adres Hobby 2000. Nie ma informacji, że jest to przepak i jakiej firmy. No i co mamy tutaj? Instrukcja, kalkomanie, maski, bardzo fajna rzecz, oszklenie, no i oczywiście ramki plastikowe i tak one się prezentuje. Ja już wcześniej sobie pozwoliłem rozpakować, bo po prostu torebeczek było bardzo dużo. No i mamy trzy ramki plastikowe z szarego plastiku. Tak to się prezentuje. Mamy torebkę oddzielną z oszkleniem, jak i ogólnie rzecz biorąc z oszkleniem. Nie ma co tutaj mówić, bo są jeszcze dodatkowe elementy oszklenia, ale to już są one w kadłubie. Czyli mamy trzy ramki z szarego plastiku. Mamy oczywiście kalkomanię. Na monitorze widzę troszeczkę jeszcze inne kolory. W każdym razie one, tu jak ja na nie patrzę, są zupełnie jeszcze inne. I mamy dwa rodzaje oznaczeń, jak nie więcej. Dlaczego? Najprawdopodobniej mamy dwa oznaczenia japońskie i mamy jedno oznaczenie amerykańskie. Czyli jedynego Tenzana, który jest do chwili obecnej w muzeum, jednym z muzeów amerykańskich, i po zdobyciu tego, przejęciu Tenzana przez Amerykanów, on był w kolorze srebrnym i w ten sposób był oznaczony. Co następnie? Widzimy, że tak, kalkomanie są do tego modelu i uwaga, wyprodukowane są przez kartografa. No to widzę, powiem wam, że już tak na pierwszy rzut oka trochę widziałem, że są dużo cieńsze te kalkomanie i nie mają takich dużych obwódek dookoła. No zobaczymy, jak to będzie w życiu. Następnie mamy, ciekawe, czy to będzie jakoś widać, w każdym razie na dolnej części jest masa po prostu masek do samego oszklenia. Następnie tu mamy dwie dodatkowe, no i oczywiście na koła mamy tak samo maski. Bardzo fajny zestaw, nie ma najmniejszego problemu i taki zestaw, posłuchajcie, to jest w granicach 50-55 zł, max widziałem do 60. Ten zestaw, czyli model plastikowy, kalkomanie, maski, instrukcja. Mimo to, że ten model pochodzi z 1983 roku, wyprodukowany przez firmę Fujimi, mam nadzieję, że to powiedziałem, no to w każdym razie cena jest bardzo atrakcyjna. No teraz sobie pooglądamy, chyba najwyższa pora ramki. Biorę ramkę najmniejszą, aby zobaczyć tutaj, jeżeli rys historyczny już oglądaliście, no to widzicie, że to jest późna wersja. Mają już te mniejsze, więcej tych właśnie rur wydechowych, które powodowały mniejsze widzenie ognia idącego z silnika. Jest to mniejsze śmigło. Mamy tutaj właśnie też osłony silnika, kolejne. Przednią osłonę, no i tutaj mamy właśnie rury wydechowe do wczesnej wersji, czyli mamy wczesną wersję Tenzana, jak i również tu mamy właśnie późną wersję.
Czyli mamy możliwość wykonania dwóch wersji. Detal, posłuchajcie, wszystkie elementy w linii są wklęsłe. Sami zauważcie, że naprawdę jeżeli chodzi o tyle lat, no to jest 83, 42 lata, jak Boga kocham, 42 lata. Nieco młodszy ode mnie. Powiem Wam, że model naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Nadlewek nie widać, jeżeli są to jakieś mikro nadlewki. I powiem Wam, wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Kolejna ramka. Dość duża ramka. No i tutaj już widzimy na tej ramce skrzydła, dolne elementy skrzydła. Następnie mamy torpedę. Mamy rząd bomb. To są te po chyba 250 kg. Haki. Dobrze mówię? Nie. To jest, przepraszam, do golenia. Tablica, deska do wskaźników, ale to pewnie... Nie, dobrze, ona jest gładka i mamy tablicę na kalkomanii. Teraz zwróćcie uwagę sobie na kadłub. O właśnie, tu wstawiamy oszklenie. Powiem Wam naprawdę, jeżeli chodzi o tylu latka, to nie, to jest senior już, nie? To powiem Wam, że no, nie ma czym się tutaj wstydzić, tylko może się pochwalić. Linię podziału, zwróćcie uwagę na dolnej części skrzydeł. Jest ożebrowanie we wnękach, gdzie chowa się po odwozie. Może nie takie jak w rzeczywistości, ale jest, nie trzeba nic dorabiać. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Plastik też jest sam przyjemny, powiem Wam. No i teraz sobie weźmiemy kolejną ramkę. No i zwróćcie uwagę, jak nam bardzo fajnie dali możliwość rozwiązania, jak skleić. Czyli mamy w całości osłony kół, pojedyncze elementy i bardzo ładnie są wykonane. Tutaj są tak prawidłowo jak w oryginale. Tu mamy osłony te wewnętrzne, które są pod kadłubem, a to są w skrzydłach. No i mamy możliwość po prostu zamknięcia luków podwozia. I nic nie musimy ciąć. No tutaj jest duże uproszczenie, tak? Bo jeżeli zobaczymy na golenie, są razem z kołami połączone, no ale nie można mieć do tego żadnych pretensji. Powiem Wam tak, to ma być model weekendowy, ma nie sprawiać problemu. No wiadomo, że jakby były golenie oddzielnie, koło oddzielnie, to nie sprawiłby też za dużego problemu. Fajnie tutaj jest zmatowany ogon. No mamy właśnie wlot powietrza, o czym mówiłem. To jest ten inny kołpak. Mamy tak samo zmatowione właśnie fajnie, bo tu malujemy na inny kolor w japońskich samolotach. Tu są stery tylne. Tak samo. Detal, powiem Wam, mam nadzieję, że troszeczkę się mieni. Detal jest naprawdę bardzo fajny. No nie ma tutaj nitowania, tak, gdzie wielu oczywiście by chciało, no ale niestety tego nie mamy. No i oszklenie. Tak, dobrze. Tu mamy właśnie ten element, w który wklejamy w dolną część kadłuba. Tu mamy drugi ten element oszklenia, właśnie te oszklenie po prostu. Tak prezentuje się nam oszklenie pełnej kabiny. Nie mamy możliwości wykonania, znaczy inaczej. Standardowo nie ma możliwości otwarcia kabiny. Jest ona już zamknięta w całości. Oczywiście niektóre osoby mogą sobie pozwolić na to, żeby pociąć odpowiednio oszklenie i zrobić otwarte. No a tutaj powiem Wam, nie wiem, w które miejsce to się wkleja, bo się nie przyjrzałem. Oczywiście. Niesymetrycznie montujemy bombę czy też torpedę, a tu mamy właśnie luk, znaczy wizjer, oszklenie dla bombardiera. Czyli dla trzeciego członka załogi, który siedzi centralnie po środku. Klarowne, wszystko jest idealne. No i teraz sobie o rany, nie zaczynam od instrukcji.
No. Ty, Nygusie, podjedziemy trochę z kamerą. Mała jest ta instrukcja. No i co tutaj nam sugeruje, jakie kolory nam sugeruje producent, wydawca. AK Interactive, Ammo, Hataka, Mr. Color, Tamiya. No dobra, ok. Aha, tych elementów, bo tu jest bardzo fajnie zaznaczone. Powiem Wam, to jest bardzo fajne, bo mamy możliwość wykonania właśnie też wersji B6N1 i tu właśnie mamy tą inną osłonę silnika i to jest bardzo fajnie tu zaznaczone, że tych elementów nie używamy. No, Hobby 2000 się postarało. No tu mamy troszeczkę kolorowaną, ale bardzo dobrze maskę, gdzie co i jak naklejać. Pozostałe elementy, bardzo fajne malowanie. No i teraz zobaczymy, jakie nam tutaj zapodano malowania. Malowania ogólnie są dwa. Nie, trzy. Dobra, jest trzy. Tu mamy właśnie ten przejęty przez Amerykanów Filipiny, 45 rok. Tenzan, który został przemalowany i był używany w testach. Był widoczny on chyba na filmie. No i tu mamy, proszę bardzo, Kokutai, Toyahashi, lotnisko Japonia, wiosna 44 rok. Genzan Kokutai, Fukuoka, Japonia, lato 45 rok. Dla mnie są to nie do wypowiedzenia niektóre. Boże święty. Jeszcze raz rzut, tak, bo tutaj mamy to, co mówiłem, w rysie historycznym już mamy malowanie zielone samolotów, czyli to są te samoloty, które mogły lądować na lotniskowcach, ale tak naprawdę już startowały z bombami czy też z torpedami już z lotnisk ziemnych. No to wszystko na dzisiaj. Wiecie, do czego Was zapraszam. Na razie, jeszcze będzie bonus. I jeszcze jeden rzut oka na wszystkie ramki. Dolne powierzchnie skrzydeł, uzbrojenie. Tutaj bardzo ciekawa ramka, dwie wersje modelu N2, N1, czyli późna, wczesna, oszklenie. No i teraz kalkomanie oraz maski. Cała zawartość modelu. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. I bonusowy film, czyli Tenzany uzbrojone w torpedy, startujące z lotniska polowego, żegnani przez obsługę techniczną. Możliwe, że to jest ich ostatni lot. Obawiam się, że chyba tak i mogą już nie powrócić na lotnisko. Bardzo ciekawy film.